Jesteś tam? Basia, co się dzieje? Basia, wchodzę do środka. Jezus Maria, Baśka! Basieńko! Coś ty zrobiła? Basia, ludzie! Pomocy! Basia! Basieńko! Córeczko! Kim był ten człowiek? Jak wyglądał? Nie wiem, no taki zwyczajny. Kobieto, kończy mi się cierpliwość. Ty rozumiesz to? Ty tu czego? Po matkę przyjechałem. Dzień dobry. Jestem po Marię Potoczną. Niech pani jej przekaże, że syn przyjechał, dobrze? No tak, tylko ona się wypisała godzinę temu. Jak to się wypisała? No, przyjechał po nią jakiś znajomy i kazała panom przekazać, że sobie poradzi. Jeszcze nie odbiera. Jak dobrze, że pan tu jest. Przepraszam, potrzebna jest pana pomoc. Co się stało? Pomoc. Niech pan sam zobaczy. Hrabia ma pierdolca na punkcie matki, odkąd zmarł nasz stary. W dodatku wszystko musi kontrolować. Więc wystarczyło, że mama postanowiła wrócić do domu sama. A ten już zaczął świrować. Niby taki wielki gangster, a zachowuje się jak mami synek. Śmieszne. Ludzie! Słyszycie? Basia! Basia, jestem tu, słyszysz? Jestem z tobą, Basia! Bardzo panią proszę, niech pani się odsunie. Ale tam jest moja córka. Już 5. osobę pytam i nikt mi nic nie mówi. Jestem pewien, że lekarze robią wszystko, co w ich mocy, ale to naprawdę nie pomoże. Proszę się odsunąć. Ale pan nic nie rozumie. Ona umiera, ja muszę się z nią zobaczyć. Rozumiem, też mam córkę i w takiej sytuacji zachowywałbym się podobnie, ale to naprawdę nic nie zmieni. Bardzo panią proszę, proszę usiąść. Córka tej kobiety walczyła tam o życie. Nic dziwnego, że matka odchodziła od zmysłów. Gdyby to Patrycja tam była i w takim stanie, pewnie też szalałbym z niepokoju. Może nawet gorzej. Ja nie mogę jej stracić. Ona jest dla mnie wszystkim. Znalazłam ją w łazience. Cała we krwi, ręce pocięte. Chciała się zabić. Przykro mi. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, dlaczego ona to zrobiła. A jeśli tego nie wiem, to jak mogę jej pomóc? Chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale tutaj nie ma mądrych. Kiedyś rozmawiałyśmy codziennie, ale ostatnio prawie wcale. Myślałam, że to taka faza, że przecież wszystkie nastolatki tak mają. Ale teraz... Musi mieć pani nadzieję. To dobry szpital. Tak pan sądzi? Jak byłem mały, to kilka razy mnie tutaj składali i Nie musi pan tutaj ze mną siedzieć. Już jestem spokojna. poczekam. Dziękuję. Panie doktorze, gdzie Basia? Niech mi pan powie, że z nią wszystko w porządku. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Po prostu straciła za dużo krwi. Przykro mi.
Liczba samobójstw wśród nastolatków rokrocznie wzrasta. To już ponad 2000 odnotowanych prób samobójczych rocznie. Gdybym miał podać jeden powód, dlaczego tak się dzieje, powiedziałbym media społecznościowe. Dzieciaki są narażone ciągle na hejt, na presję, na ciągłą ocenę. Nic dziwnego, że po prostu niektóre nie wytrzymują. Gdyby pani znowu źle się poczuła, proszę dać znać. Komisarz Agata Rychlik. Bardzo mi przykro z powodu pani córki. Dziękuję. To musi być dla pani bardzo trudny czas, ale z doświadczenia wiem, że dobrze jest zbadać wszystko najszybciej, jak to możliwe. Domyśla się pani, dlaczego córka mogła to zrobić? Nie. Ale ostatnio była jakaś inna. Kilka razy wróciła do domu bardzo późno. Wydaje mi się, że zaczęła pić alkohol. Pani córka miała 17 lat. To jest czas, kiedy młodzież próbuje takich rzeczy. Ale ona nigdy taka nie była. Chciała zostać fotografką. To była jej pasja. Zawsze pokazywała mi swoje zdjęcia. Od miesiąca, tak jakby mnie nie znała. A może ostatnio poznała kogoś, kto miał na nią silny wpływ? Na przykład jakiegoś chłopaka, może zakochała się. Nie. Kilka razy widziałam ją z taką dziwną dziewczyną. Pytałam Basię o nią, ale udawała, że nie wie, o kogo chodzi. Zna pani chociaż jej imię? A czemu pani zdaniem była dziwna? Wygląda jak wcielone zło. Po tej rozmowie z Wiktorią Grzesiak Agata wysłała techników do jej mieszkania. Mieli przeszukać pokój zmarłej 17-latki oraz przywieźć jej laptopa i telefon. Co do tej tajemniczej dziewczyny trzeba było jeszcze to sprawdzić, ale wydawało się, że matka Basi obwinia ją, bo tak było jej łatwiej znieść tę tragedię. Hej, słociutki! Prosiłem cię, abyś darowała sobie te epitety. Jedziesz gdzieś teraz? Tak, skwer przy Modrej, skontrolować. A co? To potem tam pojedziesz. Potrzebuję, żebyś mi teraz znalazł tej dziewczyny, o której mówiła matka zmarłej Basi. Przeglądam jej telefon, zobacz. To jest ta dziewczyna? Tak. Obsesję ma chyba jakąś, co? No tak, ale ta się bawiła, a Basia zrobiła to na serio. Wiesz, jak się nazywa? W sieci Pamela, ale ty znajdziesz jej nazwisko. Są oznaczenia i hasztagi. Najczęściej pojawiające się miejsce to studio tatuażu przy Dąbrowskiego. Chcesz zobaczyć mój szmal, rozumiesz? Czego się tu drzeć? Co ty myślisz? Że ja zamykam to dla zabawy? Od tygodnia nie mieliśmy żadnego klienta. Nie mam pieniędzy. Pieprzony złodziej! Jak ci zaraz jednę. Ej! Zostaw ją. Zostaw ją. Co tu się dzieje? No co? Naćpała się idiotka. Dowód osobisty i pokaż, co masz w kieszeniach. Albo wylądujesz na glebie i sam znajdę. Nie mam dowodu. Co masz w tej kieszeni? Nic. Co tam jest? Nic. Co jest w tej kieszeni? Nic? Co to jest? Na komisariat jedziesz. No panie Potoczny, niech pani daruje. Tu mój gibon, a ona i tak miała ciężki dzień, nie? Ten dupek ją wywalił z roboty. Ty, a to co się wpierdalasz? Jebnąć ci? Zresztą, za picie alkoholu w miejscu publicznym to się chyba mandacik należy, nie? Spieprzaj stąd, młody. Już!
Pan wraca do siebie. Puść mnie! Chodź tu. Nie o tego gibona chodzi. Znasz Basię Grzesiak? Znam, bo co? Nie żyje. Dzisiaj popełniła samobójstwo. Co? Basia nie żyje? Kiedy dziewczyna usłyszała, że Basia Grzesiak nie żyje, mocno ją przytkało. Jak wsadzałem ją do samochodu, zauważyłem na jej twarzy strach, tak jakby miała coś na sumieniu i bała się, że za to odpowie. Wiem, że trzymała tam pieniądze. Zbierała na skuter. Jeszcze jej brakowało, ale miała już ponad 2000. Ale o co chodzi z tymi pieniędzmi? Bo ja nie rozumiem. Nie ma ich. Jest pani pewna, że po prostu nie wydała na coś innego? Absolutnie. Co chciałeś, Potoczny? Tę dziewczynę przywiozłem, Pamelę. Czeka w pokoju, przesłuchań. Jezu. Ona tu jest? Chcę z nią porozmawiać. Pani Wiktorio, niech pani wraca do domu. Dziękuję za informacje o pieniądzach, to ważne, ale będziemy panią informować na bieżąco. Niech pani poczeka. Czy ja mogę tu zostać? Chcę wiedzieć, co ona powie. Pani Wiktorio, obawiam się, że to nie będzie możliwe. Ma pani dzieci? 3. To chyba pani rozumie. Ja nie mogę teraz siedzieć w domu sama bez niej. Ja nie mogę tam wrócić. Ale nie może pani uczestniczyć w przesłuchaniu Pameli. Wiem. To może ja poczekam na korytarzu, a pani mi później powie, dobrze? Proszę bardzo. Samobójstwo, zniknięcie oszczędności. Wyglądało na to, że Basia miała ostatnio bardzo poważne kłopoty i że ktoś lub coś doprowadziło ją do ostateczności. Ale czułem, że tym czymś nie może być przyjaźń z tą pieprzniętą małolatą. Czego wy ode mnie chcecie? Nie mam nic wspólnego ze śmiercią Baśki. A te zdjęcia, na których udajesz trupa? Ta pętla na szyi, te podcięte żyły, to tak dla jaj? To był jej pomysł. Idiotyczny zresztą. Nie wiem, dlaczego się zgodziłam. A kasa? Słyszałam, że koleś ci nie zapłacił. Pożyczyłaś od Basi kasę? Że co? Jako kurwa kasę? Basia miała ostatnio jakieś kłopoty? Jeśli coś wiesz, a nie mówisz, to dostaniesz zarzut utrudniania śledztwa. Czego wy ode mnie chcecie? Przyczepiłaś się do mnie. W ogóle nie wiem, dlaczego ja się bojałam z taką idiotką. Teraz mam ze swoje. Posłuchaj, na razie o nic się nie oskarżamy. Staram się po prostu zrozumieć, co tak naprawdę się stało i dlaczego Basia się zabiła. Chciała się zabić. To się zabiła. Mnie to nie obchodzi. Nic cię to nie obchodzi? Nic cię to kurwa nie obchodzi, tak? To zaraz poznasz kogoś, kogo to jednak cholernie obchodzi, wiesz? I też jej powiesz, że nie chcesz nam pomóc. To jest mama Basi Grzesiak. Powiedz, że nic cię to nie obchodzi i że nie chcesz nam pomóc. Jeżeli wiesz, dlaczego moja Basia to zrobiła, błagam, powiedz nam. Powiedz. Boże, no może... No co? Może ona... Basia powiedziała mi o swoim ojcu. Że ją pani przez całe życie okłamywała. Jakieś bzdury o nim gadała. A tak naprawdę to panią zgwałcili. Powiedziała mi, że nie chce być dzieckiem z gwałtu, że się zabije. Myślałam, że tylko tak gada. A jak widać, nie było tylko gadania. Wszystko stało się jasne. Dziewczyna nie wytrzymała prawdy o sobie. To nie była wina matki, tylko zła, które wydarzyło się kilkanaście lat temu. I właśnie tego dnia to zło zebrało swoje najkrwawsze żniwo. Kiedy powiedziała pani córce o tym gwałcie? Jakieś 2 miesiące temu. Ale mówiła mi, że to dla niej nieważne. W ogóle później nie chciała do tego wracać. Naprawdę. Czyli to wszystko moja wina. To przeze mnie się zabiła. Ja nawet nie byłam z tym na policji. Nie chciałam, żeby ktoś się dowiedział.
Chciałam o tym zapomnieć. To czemu pani w ogóle córce o tym powiedziała? Przepraszam. Ja zabiorę panią, a ty wypuść tę dziewczynę, jest wolna. Proszę. A telefon córki zostawimy jeszcze trochę do sprawdzenia. Zapraszam. Co jest, kurwa? Miałaś być dzisiaj z resztą kasy? Chcesz, żeby się wszyscy przekonali, jako jesteś kurwą? Halo? Halo? Agata, zaczekaj. Bardzo panią proszę, niech pani poczeka na ławce. Otwórz. Dziękuję. Właśnie dzwonił jakiś facet. Szantażuje Basię, ale nie ma pojęcia, że dziewczyna nie żyje. Chryste. Czy ona z tego powodu? Na to wygląda. Facet chce pieniędzy. Rozłączyłem się, żeby go nie spłoszyć. Powiedz mi dokładnie, co powiedział. Słowo po słowie. To on. Nie odpuszczę. Nie odbieraj. Ale trzeba będzie mu wysłać wiadomość, żeby się nie wystraszył. Ja się tym zajmę, a ty odwieź proszę panią do domu i powiedz sąsiadom, żeby mieli na nią oko, okej? Dobra. Otwórz. Po tym telefonie wszystko nagle się zmieniło. Basia miała jakąś tajemnicę, która doprowadziła ją do samobójczej śmierci. Odwiozłem jej matkę do domu. Sąsiadka zgodziła się z nią zostać. Koniec tej przerwy. Mam dla was nową sprawę. Umarł ktoś? Albo umiera? No nie, ale... To daj człowiekowi zjeść w spokoju. O, pan dzielnicowy Potoczny. Chciałbym przestępstwo zgłosić. Co tam znowu, panie Kazimierz? O, pan patrzy. O. To jest prostytutka. A ten tutaj, ten, za chwilę skorzysta z jej usług. A skąd pan niby to wie? Jest facet jak dla mnie, który pyta o godzinę. Zresztą, już nic tu nie widać. Jak to skąd? No poszedłem za nimi. Obserwował pan, jak uprawiali seks? Z największym obrzydzeniem. No ja z moją małżonką zawsze to robiliśmy po ciemku i jak Bóg przykazał pod kołdrą. No, ale żeby sprawiedliwości było zadość, to czasami się trzeba poświęcić. Panie Kazimierzu, chciałbym panu pomóc, ale muszę panu powiedzieć, że prostytucja w Polsce nie jest zakazana. Ale oni to robili na tyłach domu starców. A co jakby ich zobaczył jakiś emeryt z nadciśnieniem i dostałby zawału? Czyny nieobyczajne w Polsce, w przestrzeni publicznej, są karalne. Ale to nie jest żaden dowód. Do domu niech pan idzie. Czyli trzeba więcej dowodów. Nie ma sprawy. Dostarczę. Panie Kazimierzu! Dostarczę, spokojna głowa. Otwórz. Osobiście jestem przeciwny prostytucji, ale jest to problem przede wszystkim społeczny, który wymaga dużej delikatności, profilaktyki i wsparcia pracowników socjalnych. Ostatnią osobą, która powinna się zająć tym tematem, jest nasz gorczakowski strażnik Teksasu, pan Kazik. Co ty robisz do cholery? Chuj ci do tego. Matka nie będzie zachwycona, że jej robisz bajzel. Od rana nie ma z nią kontaktu. Daj kobiecie żyć. Była w szpitalu, siedziała tydzień. Może chce odpocząć od tej naszej ostatniej awantury. Zostawiła wiadomość, że sobie poradzi, to sobie poradzi. Dociera chociaż trochę do tej zakutej psiej pały twojej. Że ja mam wrogów. Że ktoś może ją próbować skrzywdzić. Panikujesz. Zawsze panikujesz. Ale jak masz problem,
to możesz zgłosić tę sprawę na policji. Żadnej policji. Andrzej! Żadnej policji. Żeby ci to do głowy nawet nie przyszło. Po swojemu ją znajdę. Znam moją matkę i wiem, że kto jak kto, ale ona poradzi sobie w każdej sytuacji. Pewnie poszła do jakiejś psiapsiły na wino, bo tak robią potoczni zaraz po ataku serca. Ale przecież nie będę temu gangsterowi, który jest moim bratem, niczego zabraniał. Chce panikować? Proszę bardzo. Na chwilę obecną jesteśmy przekonani o tym, że Basia Grzesiak odebrała sobie życie pod wpływem szantażu. Grupie dochodzeniowej udało się nawiązać kontakt z szantażystą i przekonać go, że dziewczyna żyje i że on otrzyma dzisiaj od niej pieniądze. Miejsce spotkania to śmietnik w Parku Wieniawym. Tak, Potoczny. Czy wiadomo, co było przedmiotem szantażu? Prawdopodobnie informacja o tym, że zmarła prostytuowała się. Co? Skąd ta sugestia? Dziś rano przyszło zdjęcie z prosektorium Basi Grzesiak. Podejrzewamy, że do tego tatuażu zmusił ją jakiś sutener. Jakieś pytania? Ta sprawa robiła się coraz bardziej skomplikowana. Taki tatuaż u nastolatki mógł być związany z prostytucją, ale trzeba pamiętać, że ta biedna dziewczyna niedawno dowiedziała się, że jest dzieckiem z gwałtu. Może to była jakaś forma odreagowania na traumę. Cholera wie. Uwaga! Ktoś zbliża się do śmietnika. Zatrzymał się. To może być on. Fałszywy alarm. Biegnij dalej. Co tam? Tylko się streszczaj. Chyba namierzyłem brykę, którą jechała matka. Musisz mi ją sprawdzić. Pogięło cię chyba. Andrzej, możesz przestać być takim legalistą? Chodzi o naszą matkę. To już 26 godzin, kiedy nie ma z nią kontaktu. Czyli nadal nie odbiera telefonu? No przecież mówię ci, Foku. Przesyłam ci tę blachę SMS-em. Do wszystkich jednostek. Mamy następnego interesanta. Zobaczę, co da się zrobić. Muszę kończyć. To on. Trójka idzie w twoją stronę. Idziemy. Idziemy, już. Potoczny, jesteś tam? Ej, kolego! Coś ci wypadło. O Gleba! Gleba! Ostaj! Trzymaj go. Za co? Ci powiem za co. Za to. Za co? Ja to w świetniku znalazłem przed tobą. Bierzcie go. A zaraz! Puszczaj mnie, no! Dwa! Dwa! Ła! No i o co tyle hałasu? Przecież oddałbym te pieniądze. Czym szantażowałeś Barbarę Grzesiak? Od razu szantażowałem. Nie musiała płacić, przecież bym jej nic nie zrobił. Odpowiadaj na pytania. Mów. Dobra, chodzi o taki filmik, w którym występowała. Jest w moim telefonie, mogę? Przecież ta dziewczyna jest nieprzytomna. To jest kurwa nagranie gwałtu. Ale jakiego gwałtu? Przecież to jest aktorka, ona tylko udaje. Znalazłem to w sieci i od razu skojarzyłem, że to ona. Nawet nie sądziłem, że mi jakiekolwiek pieniądze zapłaci. Zaraz mu zajebie. Potoczny. Ta dziewczyna nie żyje. Zabiła się, bo nie miała dla ciebie więcej pieniędzy. Łapiesz?
Co? Ta dziewczyna nie żyje? Słuchaj, postawimy ci zarzuty szantażu na Barbarze Grzesiak i doprowadzenia jej do śmierci, rozumiesz? Zaraz, przecież ja tego nie chciałem. Gówno mnie obchodzi, co ty chciałeś, a czego nie chciałeś. Ta dziewczyna nie żyje przez ciebie. Rozumiesz to? Sierwojacie? Mogę wam pomóc, wiem, kto zrobił to nagranie. Kto? Czy dokładnie nie wiem kto. To jest patostreamer. On się nazywa jakoś Tattoo Lover, jakoś tak. On transmituje na żywo w sieci jak bzyka talaski. Ludzie mu piszą, co ma robić, a on za to bierze ciężki hajs. Na końcu im zostawia tatuaż. Słuchajcie, ja naprawdę nie myślałem, że ta dziewczyna się zabije. Kurwa. A to streamer gwałciciel. Co się dzieje z tym światem? Co za chory zboczeniec mógł zrobić coś takiego i w dodatku jeszcze w taki sposób tatuował tę dziewczynę. Tak czy inaczej wyglądało na to, że grasuje na Gorczaku i w każdej chwili jakaś dziewczyna może być jego kolejną ofiarą. Potoczy, ty wrzucałeś ostatnio pytanie o numery rejestracyjne? Nie pamiętam. Grzegorz Marczak, mieszka na Gorczaku. Zielony sedan. Tak, sprawdzałem jeden trop, ale nic z tego nie wyszło. To właśnie się dowiedziałem, że facet trafił do szpitala. Ktoś go pobił. Może to ma związek z waszą sprawą. Sprawdzę. Dzięki. Może. Mać. Otwórz. No świetnie. Jeszcze tego brakowało, żeby mnie wypieprzyli z roboty. Kilka tygodni wcześniej zdegradowali mnie, więc szczególnie byłem pod lupą. Pomogłem mojemu bratu namierzyć tego gościa, a on obił mu mordę. Przecież to można było zakwalifikować jako współudział. Możesz mi powiedzieć, co ty kurwa odpierdalasz? Chodzi ci o to, że próbuję znaleźć matkę? Właściciel samochodu, którego dla ciebie sprawdziłem, do szpitala trafił. A, to stawiał się. Mogło od razu powiedzieć, że jej nie wiózł. Nie byłoby problemu. Czyli to jest prawda. To ty go załatwiłeś, tak? Ty jesteś kurwa pojebany i nadajesz się na dołek, łapiesz? Jedźmy tam. Powiem im, kto mi dał na niego namiary. Wiesz co? Jak tylko dojadę na komisariat, zgłoszę zawinięcie. Łapiesz? Przestań, zostaw go. Co ty robisz, człowieku? Urządzę się, łobuzie. Już po tobie, łachmaniarzu. Spokój! Policja. Co tu się dzieje? To on zaczął. Hej, to ty mnie uderzyłeś. I Alfons, bandyta. Dosyć tego. Albo powiecie spokojnie, o co chodzi, albo zadzwonię po radiowóz i wszyscy pojedziemy sobie na komisariat. Tego mi tylko było trzeba. Szukaliśmy seryjnego gwałciciela, który w każdej chwili mógł zaatakować i zniszczyć życie kolejnej dziewczynie. W dodatku moja matka od 20 paru godzin nie dawała znaku życia, a ja musiałem się pieprzyć z jakimiś obyczajowymi krucjatami pana Kazika. No i jak? Rozum wrócił? Więc jak to było? To ja już powiem pani dzielnicowej. Ale o czym tu mówisz? To on zaczął. Nie wszyscy naraz, po kolei. No to jest właśnie ta prostytutka, co mówiłem. Zaraz dam mu wpysk. Chciał pan więcej dowodów? No to wziąłem kamerkę i chciałem wykupić usługę. No ledwo wyciągnąłem pieniądze, to przyszedł ten Alfons i chciał mnie bić. I zaraz znowu ci przyjemnie. O, widzi pan? Bo to żadna prostytutka. To moja żona. Świetna bajeczka, ale sorry, ja i pan dzielnicowy tego nie kupujemy. Chwila. Jak to pańska żona? No normalnie, ja nie jestem żadną prostytutką. Ostatnio nam się trochę nie układa i ktoś poradził, żeby wprowadzić trochę pikanterii. Juruś miał taką fantazję, żeby zrobić to z prostytutką i 2 dni temu przebrałam się. No i co? Fajnie było. A w przyszłym tygodniu się zamieniamy i robimy jej fantazję. Laura będzie nauczycielką,
A ja takim niesfornym uczniakiem. No chyba pan w to wszystko nie wierzy. Dobra, dobra. Wypad. I żebym z państwem nie miał więcej problemów. Do widzenia. Srodzę się na panu, zawiodłem, panie dzielnicowy. Wie pan co, panie Kazik? Jak pan chcesz walczyć z prostytucją, to niech pan zapisze się na wolontariusza do fundacji, która pomaga takim kobietom. Tak panu radzę. I wie pan co? Nawet dam panu na miarę. Wujek dobra rada się znalazł. Witamy na Gorczaku. To miejsce, w którym zrealizujesz najdziksze fantazje. Chcesz przebrać się za prostytutkę? Nie ma sprawy. Chcesz wszcząć burdę z samozwańczym obrońcą moralności? Nie ma problemu. Tylko czy w to wszystko za każdym razem musicie angażować policję? Pan dzielnicowy przyjdzie o 17:30. Nie warto czekać. Zaginięcie chciałem zgłosić. Głośniej. Nie słychać. Zaginięcie. Potocny. A co ty tu robisz? Nikt od ciebie u nas nie kibluje. O, jesteś. Dobrze. Ani słowa. Jak ja mam to zaginięcie zgłosić? No, nieźle. Na policję przyszedłeś. Przecież mu mówiłem, że sam to zgłoszę. Ale nie. Musiał się przypałętać i zrobić po swojemu. Bo co? Bo olewałem zniknięcie matki? Nie. Też się cholernie o nią martwiłem. Matka nigdy na tak długo nie znikała. Jeszcze raz obejrzę film z tego gwałtu, to zwymiotuję. Jest tam coś, żeby go zidentyfikować? Niestety głos modyfikowany elektronicznie. Widać tylko ręce, żadnych znaków szczególnych. A miejsce? Może po nim do niego dojdziemy. Myślisz, że o tym nie pomyślałam, Rybeńko? Za cholerę nie dojdziesz, gdzie to jest. Jakieś wnętrze. W dodatku wszystko wyłożone folią. Folią? Czyli nie jest to amator, nie chce zostawiać śladów. W dodatku ten szantażysta jest stałym odbiorcą patostreamera. Czyli co? Czyli możemy się logować i na bieżąco monitorować, kiedy znowu uderzy, tak? I właśnie się za to zabieramy. Zmiana warty co 4 godziny. Świetnie, chętnie wezmę pierwszą. A w międzyczasie informatycy zajmą się szukaniem IP, więc znajdźmy tego skurwysyna. Dobra. Mogłem siedzieć na komisariacie nawet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tyle ile trzeba, aby tylko dorwać tego bydlaka. Przecież dopóki szukał swoich ofiar na Gorczaku, moja córka też była w niebezpieczeństwie. Kurwa, nie wyrobię. Idę po kawę. Chcecie coś? Ja dziękuję. Łamać. Dobra, ludziki, jesteśmy znowu live. Dzisiaj znajdziemy kogoś młodszego niż zwykle. I chyba mam już odpowiednią kandydatkę.
spodoba. Może tym razem tego kutasa namierzymy? Kurwa, to jest nasza kamienica, zaczął transmisję. Jest przy moim domu. Dzwoń do Agaty, jadę! Całą drogę próbowałem dodzwonić się do Patrycji. Na streamie było widać jakąś dziewczynę, Patrycja miała podobną kurtkę. Mówiłem jej, żeby teraz wieczorami nigdzie nie wychodziła, ale ona jak zwykle zawsze robi po swojemu. Żaba, widziałeś coś podejrzanego na ulicy? Przed kamienicą? Panie potoczny, bez urazy, ale czy ja wyglądam na konfidenta? Halo, czekaj. Dzwoniłeś. Byłam pod prysznicem. Dzięki Bogu. No tak chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Z domu nie wychodź. Później zadzwonię. Jesteś pewny? Nic nie słyszałeś? Przed chwilą jakiś psychol porwał stąd dziewczynę. Nie wiem. Jakiś van stał wcześniej na ulicy. Jaki van? No biały. Trupią czachę miał nalepioną na tylnej szybie. Facet chyba zmieniał oponę, bo coś tam ładował. Biały van, taki sam, jakim jeździ szef Pameli, ten, co zamknął studio tatuażu? No, może. Halo? Szukamy Dawida Malickiego. Porusza się białym vanem, to nasz podejrzany. Roześlę informacje do wszystkich patroli. O kurwa. Co jest? Właśnie dodawił transmisję. Ale ciągle nie można go namierzyć. Jak nadaje z samochodu, to może być wszędzie. No ale tu nam wychodzi, że nadaje z Japonii. Poczekaj. W transmisji słychać jakby pociąg. Pociąg? To może być przy studiu tatuażu. To było 10 minut drogi od naszej kamienicy, ale ja byłem na miejscu w 3 minuty. Chciałem zdążyć, zanim to bydlę skrzywdzi kolejną dziewczynę. Jestem na miejscu, nigdzie nie widzę białego vana. Andrzej, jak właśnie kończy rozbierać się dziewczyna. Może ona nie ma więcej jak 15 lat. Andrzej, jesteś tam? Jestem. Czekaj, widzę go. Wyślij tutaj wszystkie jednostki. Wyłaź! Łapy do góry! Łapy do góry i wyłaź! Podłóż klamkę, to pokonamy. Wyłaź! Na ziemię. Ziemia! Gleba! Morda do ziemi. Łapy na plecy. To możesz się jeszcze skuć. Łapy na plecy, bo ci odstrzelę ten pierdolony łeb. Druga. Leżysz. Leżysz. Zero, tu jedynka. Prześlijcie karetkę. Obudź się. Obudź się, no proszę cię. Obudź się. No proszę cię. Miałem ochotę rozszarpać tego bydlaka. Ale w tamtym momencie najważniejsza była dziewczyna, którą porwał. Na szczęście nie zdążył jej skrzywdzić, tylko odurzył. A karetka pojawiła się natychmiast. Ile kobiet tak wykorzystałeś? Nie wiem. Jedno. 2. W chuja sobie lecisz? To wy chyba sobie lecicie. Co wy myślicie? Że tu sam się będę obciążał? 7. W sumie wykorzystałeś 7 kobiet. A wiemy to stąd, że jeden z twoich fanów nagrywał wszystkie streamingi. Jesteśmy w ich posiadaniu. Chciałam tylko się upewnić. A co to za gwałt był? Żadnej akcji. Jakbym posuwał mięcho. Zresztą one były nieprzytomne, więc nic nie pamiętały. Wszystkim robiłeś tatuaże? Nie. Jak uzbierała się odpowiednia pula wśród użytkowników, to wtedy dziargałem.
Kasa musi się zgadzać. Jesteś żałosnym ścierwem. Ile zarabiasz, panie dzielnicowy? 3, 4 koła. Może jestem ścierwem, ale w ciągu ostatnich 2 miesięcy zarobiłem ponad 300 000. I stać będzie mnie na najlepszego adwokata. Żebyś się nie zdziwił, misiu kolorowy. Pieniądze z przestępstw ulegają konfiskacie. W sumie udało się zidentyfikować i odnaleźć 7 dziewczyn, które skrzywdził Majewski. Każda z nich wiedziała, że została wykorzystana, ale żadna nie zgłosiła się na policję ze strachu. Groziło mu dożywocie, ale żadna kara nie była adekwatna. Wiadomo coś? O czym? Czy cena paliwa spadnie? Z matką czy coś wiadomo? Śledziliście ją, wiecie coś? Stary, ja od wczoraj siedzę w sprawie gwałciciela. Przy tobie zgłosiłem zaginięcie matki, a ty zamiast jej szukać, ganiasz za jakimś zwyrolem, tak? Zejdź ze mnie. Ja dopiero na ciebie wejdę. Kochani, przepraszam, że się trochę nie odzywałam, ale chciałam mieć 2 dni spokoju. Wyjechałam z moim przyjacielem na bardzo romantyczną wycieczkę nad jezioro. Z jakim przyjacielem, mamo? Nad jakie jezioro? A no właśnie, poznajcie Rysia. Moi synkowie. O, czołem, synkowie. Dziewczyna wygląda na 30 lat. Nie ma dokumentów, nic, co pozwalałoby ją zidentyfikować. Pan misji ratowania świata. No. Nawet jak dostawała SMS-y z pogróżkami przecież. Z pogróżkami? No co my tu jeszcze robimy? Zawijamy gnoja. O kurwa! Stój! Stój, bo strzelam! Kurwa!